państwu. Więcej maszyn do szycia i do pisania. Następuje wzrost eksportowej oferty Waltera. Uzyskanie bardzo dobrych wyników w zakresie eksportu wyrobów w roku ubiegłym i uhonorowanie zakładów dyplomem i nagrodą ministra handlu zagranicznego dało asumpt do podniesienia poprzeczki eksportowej w roku bieżącym. Wymagają tego interesy kraju, a także, co tu ukrywać, możliwości uzyskania dodatkowych pieniędzy z tytułu nagród za eksport. Drogim telewidzom z województwa kieleckiego przypominamy, że radomskie zakłady metalowe imię swojego patrona, generała Waltera, otrzymały po odbudowie w 1951 roku. Produkowano w nich na licencji naszych radzieckich przyjaciół, m.in. pistolety TT czy pistolety maszynowe PPS. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie gospodarstw domowych miast i wsi w zakładach uruchomiono także produkcję maszyn do szycia łucznik i Zinger oraz maszyn do pisania Facit. W 1957 roku rozpoczęto produkcję karabinu szturmowego AK. W latach 60. XX wieku łucznik rozpoczął produkcję pistoletów P64 i pistoletów maszynowych PM63 oraz karabinów AKM. Ostatnio wprowadzono do produkcji nowe wzory broni. P64 został zastąpiony przez P83, a PM63 przez PM84. Powyższe pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość radomskiej produkcji w zbliżającym się nowym milenium. Jesteśmy w radomskich zakładach metalowych imienia generała Waltera. Na hali unosi się radosna atmosfera, a wśród robotników panuje zdrowe podniecenie. Co się tutaj dzieje? Droga pani redaktor, osiągnęliśmy dzisiaj, można powiedzieć, że przed czasem, wysiłkiem całego kolektywu pracowniczego 150% normy. Kończymy produkcję domowej, zygzakowej maszyny do szycia łucznik Predon 468. To cacko jest już niemalże w każdym gospodarstwie domowym w Polsce. Wdrażamy jednak nowy cud socjalistycznej myśli technologicznej. Bo pani redaktor, nowe zawsze powinno zastępować stare. Dobrze, pani dyrektorze? A ile takich maszyn jest pan w stanie złożyć miesięcznie? Cóż, to zależy od tego, jaka jest dostępność części, czy są one na bieżąco dostępne, ale tak między 200 a 250 sztuk uda się złożyć. A to też będzie emitowane? Tak, to do telewizji SDM. A, to bez kozery powiem, że 500. Dziękuję. W sklepach coraz większy ruch. Przedłużono czas pracy, urządzane są kiermasze. Odmienna zgoła sytuacja dotknęła przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego na ulicy Kościuszki i Sienkiewicza. Czy przeniesienie się ruchu z Peweksów do sklepów spółdzielczych świadczy o wyższości jakości rodzimych produktów nad zachodnimi? A może o zeszłotygodniowej akcji milicji obywatelskiej wymierzonej w tzw. cinkciarzy? Zostawmy to pytanie otwarte. Serce jednak się raduje, patrząc, ile dobra przyniosła ta sytuacja. Wszak nigdzie tylu przyjacielskich rad nie otrzyma obywatel jak w kolejce. Duże kolejki w sklepach sygnalizują zbliżające się święta. Delikatesy PSS z Połem na ulicy Żeromskiego 44 stoiska mają nieźle zaopatrzone. Nie brakuje nabiału, owoców, pieczywa i wielu innych artykułów. Największy ruch panuje jednak na stoisku mięsnym. W sprzedaży praktycznie wszystkie gatunki mięsa i wędlin. Klienci jednak skarżą się w listach i licznych telefonach do studia, że nie ma pewnych towarów w ciągłej sprzedaży, w szczególności szynek i baleronów. Żeromskiego 44 to adres, który zna każdy obywatel naszego miasta. To miejsce, gdzie nie tylko można robić zakupy, podkreślmy to mocno, luksusowe zakupy, ale także warto po prostu bywać. W środku jest pięknie. Magia.
Na dole owoce i warzywa, pieczywo, mleko, sery, masło i przeróżne przetwory z mleka. Mięso, wędliny, drób i te schody jak do zaczarowanego świata. Ja tu, proszę pani, pierwszą w życiu Coca-Colę wypiłem. I daj Bóg, nie ostatnią. Dlaczego pani przyjechała tu aż z Idalina? Pani redaktor, w całym Radomiu nigdzie tak pięknie nie pachnie. Kawę i czekoladę czuć już na samym wejściu. Choć w środku to już trudno znaleźć. Telewizja musi mówić prawdę. Podobno są problemy z dostępnością niektórych towarów. No, nasi klienci to chcą kupować szyneczkę, kiełbaskę, polędwiczkę, ale niestety produkcja tych wędlin jest mocno ograniczona. Codziennie do radomskich sklepów trafia towar, którym można by załadować co najmniej kilka pociągów. Dowożony jest do sklepów głównie nocą, a klienci już od rana ustawiają się w kolejkach. No cóż, przyzwyczailiśmy się do robienia zakupów tuż przed świętami, w sklepach więc spory ruch. W Polsce przed świętami towarów mamy dość. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Zgodnie z tą dewizą obywatele Radomia tłumnie ustawiają się przed kasią z nadzieją, że otrzymają upragnione świąteczne rarytasy. Czego brakuje? A tam od razu brakuje. Na ten moment jedynie śledzia solonego i cytrusów. Pozostałe produkty świąteczne, przyprawy, cynamon, rodzynki, olej, różne rodzaje mięs i wędlin, wszystko posiadamy w sprzedaży. Jak ocenia Pani zaopatrzenie? Ja raczej oceniam dobrze. Dzisiaj szynki dostałam, lub baleron kupiłam. Nawet długo nie stałam. Oj, rodzynki rzucili. Wcale tak długo nie trzeba stać. Nieco inaczej jest na peryferiach miasta. Aj, szynki przywiezą 3, 4, a ludzi 50. A ja, pani redaktor, jestem bardzo zadowolona. Bardzo! Ci, których nie zadowala oferta handlu spółdzielczego, kupują na bazarach. Na miejskim targowisku Korej ruch już od rana. Kupić można najświeższy drób, żywe indyki, gęsi, kaczki i kurczaki. Na tych samych targowiskach odbywa się również sprzedaż choinek. Klienci przebierają, bo podaż znacznie przewyższa popyt. Obecna Korej, jak co roku przed świętami, tłoczna i gwarna. Od towarów różnej maści uginają się stragany. Handel kwitnie. Po ile te kurczaki? Zależy. Po 500, po 600, po 700. A ten indyk? A po 1500, po 1700, po 1600. To drogo. Czy drogo? To ja bym nie powiedziała. No wie pani? Po 200 pani. No to małe. Nie małe, dobre będą. Pani złapie, rozciągnie. Widzi pani, każdy w to wlezie. No. A to jaki to materiał? Najlepszy pani z Turcji sprowadzany. Po 200? Po 200 cieplutkie. No to wezmę. Będzie pani zadowolona. No dobra, dla mamy Rzucę wezmę. pani. Będzie pani zadowolona, na pewno. Dziękuję, wesołych świąt. Wesołych pani, wesołych. Panie, po ile ta choinka? Po stówie pani, taka ładna choinka po stówie. Takiego drapaka. Pani jakąś ładniejszą pan daj za stówę, to jakaś taka Oj pani, taka ładna. Pod choinką nie może zabraknąć prezentów. Co w zeszłym roku otrzymali radomianie? Piękne kryształy od teściu dostaliśmy. Zestaw cały z półmiskami. Dla nas prezent bardzo trafiony, bo w przyszłym roku jedziemy nad Balaton. Trwałe, modne i wygodne. I na zimę, i na lato. No jakie? Jak to co? Sofiksy! Nasze, radomskie. Nie pokażę, bo mało używam, mało chodzę. Chcę, by mi na lata posłużyły. A ja w zeszłym roku młynek do kawy dostałam. Predom Prespol UD40. Generalnie jestem bardzo zadowolona, ale mało używam. Pani się domyśli dlaczego. Co będę gadać do telewizji takie rzeczy. Irena, Jan, Jadwiga to nie lista świątecznych gości. Aczkolwiek trudno stworzyć bez nich komfort i wygodę nowoczesnego mieszkania na radomskim osiedlu 15-lecia.
Nowy transport meblościanek właśnie dotarł do salonu meblowego przy ulicy Żeromskiego 95. Nowoczesny i świetnie wyposażony salon meblowy zajął obszerny lokal na parterze budynku przy ulicy Żeromskiego już w 1961 roku i do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród młodych małżeństw. Pary z całego województwa zapisują się i kupują swoje pierwsze zestawy na kredyt dla młodych małżeństw. Jaki model meblościanki Państwo wybraliście? Kozienice, jak ja się cieszę. Skryj Januszka, on w Radoskórze pracuje. Proszę nam troszkę przyspieszyć. Pani nie uwierzy, czekaliśmy zaledwie 11 miesięcy. Dziś odbiór. Zimno, ale przyszliśmy przed otwarciem, żeby zdążyć. Pozostając przy niezbędnym wyposażeniu i artykułach pierwszej potrzeby. Ocenia się, że produkuje się u nas rocznie, że tak powiem na głowę, 7 rolek papieru toaletowego. Ale to tylko teoria, bo rozkład papieru toaletowego na mapie kraju jest nierównomierny. W województwie warszawskim przypada 7 rolek na mieszkańca rocznie, w wałbrzyskiem i jeleniogórskim po 4 rolki, ale już na przykład w województwie radomskim w wolnej sprzedaży zaledwie 0,07 rolki, czyli jakieś 2 metry na osobę rocznie. Tymczasem samorządni producenci papier eksportują, na przykład do NRD. I bywa, że możemy sobie za granicą kupić nasz polski papier w systemie towar za towar. Na szczęście rząd przeprowadza generalną modernizację przemysłu papierniczego i są perspektywy importu papieru toaletowego za makulaturę, której nie jesteśmy w stanie przerobić. Proszę zobaczyć, mam! Nie wiedziałem, że aż tyle dostanę. A spóźniłem się do kolejki, bo zaspałem i dopiero 4 rano byłem pod sklepem. A ludzie gadali, że się nie da. A tu proszę, mam. I to jeszcze wypoczęty jestem, na drugą zmianę do tytoniówki sobie idę. Tak. Z ostatniej chwili. Radomski salon radiotelewizyjny ZURT przy ulicy Waryńskiego przeżywa szturm klientów. Najwięcej osób interesuje się telewizorami. Sklep posiada aparaty telewizyjne najnowszej polskiej produkcji, 23-calowe Szeherezady za 13 300 zł, a poza tym cały asortyment krajowych telewizorów i radioodbiorników. Są więc popularne 19-calowe Ametysty i Aidy, 17-calowe Lazuryty i Fiordy oraz cieszące się dużym powodzeniem 21-calowe Topazy. Na składzie są jeszcze telewizory marki Opal za 13 300 zł. Z importowanych są czeskie telewizory firmy Monalisa za złotych 13 800. Zapewniamy, że sprzętu wystarczy dla wszystkich miłośników srebrnego ekranu. A jeśli nawet nie zakupimy go od razu, to przypominamy, że nic tak nie umacnia dobrych międzysąsiedzkich stosunków, jak wspólne oglądanie bonanzy. Przysmaki z pokątnej sprzedaży. Pączki, jagodzianki, różne placki i racuchy spotkać można w obnośnej sprzedaży na ulicach, placach targowych i miejscach nasilonego ruchu ulicznego. Sprzedają te wyroby ich wytwórcy prosto z koszyków, brytwanien, co ma oznaczać, że wszystko jest świeże i domowe. Amatorów tych niefirmowanych przysmaków nie brakuje. Sprzedawcy mają bowiem dobre rozeznanie, ustawiają się w pobliżu dworca, zakładów pracy czy biur, gdzie ludzie zaopatrują się w te wyroby. Potencjalnym odbiorcą tych pokątnych wyrobów jest również młodzież szkolna. Nie ulega wątpliwości, że producenci nie mają zalegalizowanej swej działalności. Najczęściej twierdzą, że upiekli bułeczki dla siebie i trochę właśnie zostało do sprzedaży. Praktyka jednak wskazuje, że są to systematyczne, codzienne dostawy. Wystarczy zobaczyć, jak nagminnie zaopatrują się w takie wyroby pracownicy idący wcześnie rano do zakładów metalowych. Jak każda działalność nielegalna, i ta podlegać winna likwidacji.
Nie chodzi bowiem o sprawy niekontrolowanego dochodu, ale o wiele ważniejsze kwestie zdrowotne. Produkcja ta nie jest przecież przez nikogo kontrolowana, zarówno co do używanych składników, jak i najważniejsze higieny i stanu zdrowia osób, które przy tym pracują. A najczęściej właśnie źródło wyrobu pozostawia wiele do życzenia. Zajmują się tym ludzie chorzy, często na gruźlicę czy inne choroby zakaźne, inwalidzi czy podopieczni pomocy społecznej, mający bardzo złe warunki domowe, więc pichcący swe wyroby w ciasnocie i brudzie. Okazuje się, że walka z pokątnym handlem słodyczami nie jest wcale łatwa i spada niemal wyłącznie na barki funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. Ale jak sądzimy i inne organa, jak sanepid czy PICH, nie powinny się temu biernie przyglądać. Wszak pokątnie produkowane artykuły żywnościowe mogą stać się źródłem zachorowań wielu osób. Okolice zakładów metalowych Łucznik. Dzięki uczynności milicji obywatelskiej, która poinformowała nas o miejscu, gdzie najczęściej dochodzi do procederu pokątnej sprzedaży wypieków, możecie, drodzy Państwo, zobaczyć to na własne oczy. Buła jaka jest, każdy widzi. A co ze smakiem tego podejrzanego wyrobu? Dobre to. Ale czy to są jagodzianki? Kto to widział jagody w grudniu? W grudniu bieżącego roku upływa nam 4. rocznica pierwszego spaceru pieszego po Radomiu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Droga Mleczna. Aktywni członkowie stowarzyszenia poprzez swą działalność pomnażają ofertę kulturalną dla inteligencji pracującej ziemi radomskiej. Liczne wydarzenia przyciągały na przestrzeni lat wielu przodowników pracy, a hasło „Razem budujemy Radom mleczną drogą płynący” stało się inspiracją i wzorem dla lokalnych władz. 4 lata, ponad 50 spacerów i setki kilometrów. Co robiły wszystkie te spacery? Odpowiadały żywotnym potrzebom naszego społeczeństwa. To były spacery na skalę ich możliwości. Oni otworzyli oczy niedowiarkom. Patrzcie, powiedzieli, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. 4. rocznica spacerów po Radomiu to powód do dumy i świętowania. Członkowie kolektywu Drogi Mlecznej złożyli kwiaty na ręce pierwszej sekretarz stowarzyszenia, a także życzenia dalszych sukcesów w walce z imperialistycznym sposobem spędzania wolnego czasu. Była chwila na krótką przemowę i wspólne zdjęcia. Po dostojnej uroczystości oficjalnej przy suto zastawionym stole odbyła się zabawa taneczna. Życzymy stowarzyszeniu dalszych osiągnięć, zawsze znacznie ponad normę. Drodzy Państwo, synoptycy i sympatycy SDM-u przewidują, że w nadchodzącym roku temperatura będzie powoli wracać do normy znanej nam z lat ubiegłych. Barometry natomiast wskazują, że nic już nam bardziej ciśnienia podnieść nie powinno. Ruch mas powietrza spowoduje formowanie się ciepłego frontu atmosferycznego w centralnej części Radomia, dokładnie nad osiedlem Planty. Towarzyszyć mu będą przyjemne podmuchy optymizmu, które rozwieją wszelkie obawy i troski obywateli. I tak już w pierwszym kwartale nowego roku mieszkańcy osiedla Wacyn, Zamłonie i Kaptur rozchmurzą się na wieść o planowanych aktywnościach na terenie Lasu Kapturskiego. Trudno nam prognozować długoterminowo, ale wiemy, że zjawiska takie jak spacery, spotkania i warsztaty wystąpią dość intensywnie na terenie całego regionu. Lokalnie będą miały charakter porywisty o kierunkach zmiennych, przyczyniając się do globalnego ocieplenia klimatu. Z
tego też powodu astronomiczne lato przyjdzie do nas z południa znacznie wcześniej, przynosząc obfite i zdrowe plony w pracowniczych ogródkach działkowych od Godowa po Brzustówkę. Przecież nie ma lepszego wypoczynku, jak w czasy pod gruszą na działce. Dlatego mieszkańcy Wośnik, Halinowa i Żakowic już dziś ogrzewa myśl o słonecznym dniu i wyczekiwanej od lat bryzie z nad zalewu na Borkach. Wraz ze wzrostem temperatury poprawią się nasze nastroje. W szczególności mieszkańcy Długojowa, Dzieszkowa i Sadkowa przewidują, że nadchodzący czas to będzie dla nich prawdziwy odlot. Drodzy Państwo, po burzliwym okresie już nic nie zepsuje nam tej atmosfery. Dbajmy o siebie, zwłaszcza kiedy wychodzimy w obszary obniżonego ciśnienia, w których wszystko może się zdarzyć. W trosce o Państwa biometr przygotowaliśmy pogodny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Poprawne odpowiedzi przesyłacie w wiadomościach prywatnych na naszego Facebooka. Pytanie konkursowe brzmi: w którym roku dawna fabryka broni otrzymała imię generała Waltera? Nagrody otrzymają najszybsi przodownicy wiedzy o Radomiu. Każdy z Państwa będzie mógł natomiast odebrać pamiątkową pocztówkę z Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP. Po tym okresowym zachmurzeniu życzymy Państwu długotrwałego rozpogodzenia. Dziękuję za uwagę. Pozwolą Państwo, że przypomnę, że jedyną słuszną i wskazaną reakcją po obejrzeniu naszego materiału jest pozostawienie tzw. łapki w górę oraz subskrypcja kanału. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.